To jeden z najbardziej destrukcyjnych albumów w historii death metalu, zmieniający perspektywę gatunku, przesiąknięty szaleństwem, psychozą oraz techniką, która później znalazła wielu naśladowców. A dzisiejszym albumem jest Cryptopsy Non So Vile. Cryptopsy to kanadyjska metalowa grupa powstała w 1988 roku w Montrealu w Quebecu. Początkowo występują pod nazwą Obsessive Compulsive Disorder, następnie zmieniają nazwę na Neurosis i pogrywają muzykę z pogranicza deathu i thrashu. Pod tą nazwą nagrywają kilka dem, w tym pierwsze w 1989 pod tytułem Mastification and Heterodonitism. W 1991 debiutują albumem Realms of Fatogenia, zaś w 1992 zmieniają ponownie nazwę, tym razem na Gomorrah. Po odejściu jednego z założycieli, perkusisty Atkina, zostaje on zastąpiony Flo Mounierem, zespół zmienia nazwę na Cryptopsy, a nowy Pauker tworzy logotyp. Zmiana szyldu była podyktowana chęcią grania jeszcze bardziej dewastującej muzyki niż wcześniej i od tej pory parają się technical death metalem. W 1993 pod nową nazwą nagrywają pierwsze demo Ungentle Exhumation, które zyskuje sporą popularność w kanadyjskim undergroundzie. W 1994 niezależnie wydają debiut pod tytułem Blasphemy Made Flesh, które później zostaje wydane przez niemiecką Invasion Records. W 1996 w składzie Lord Worm wokale, Flo Mounier perkusja backing vocals, Eric Langlois bass, John Lavoisier gitary nagrywają dla szwedzkiej Wrong Again Records swoje opus magnum, czyli Non So Vile, o którym to będzie ten odcinek. Na początku taka ciekawostka, że Cryptopsy był pierwszym zespołem metalowym, który zagrał w Arabii Saudyjskiej w Ridach w grudniu 2023 roku. Ale wracając do Non So Vile, ten album to tornado, wichura Armagedon, który ustaje tylko na moment, by za chwilę znowu wybuchnąć ze zdwojoną siłą. Głównym kompozytorem albumu był Lavoisier. Jego partie gitarowe charakteryzują się szybkimi, technicznie złożonymi riffami, które są grane krótkimi sekcjami, co sprawia wrażenie, że album ma siłę totalnego zniszczenia. Solówki są ostre, ale przyjemne dla ucha. Słowo, które może wyrażać krążek, to brutalność, która wyraża się w nawałnicy riffów, szalonych blastach, pomrukach basu oraz dzikich growlach. Co ciekawe, w niektórych utworach pojawiają się melodie, które starają się ułaskawić tę wszechogarniającą wściekłość muzyczną. Ten krążek to ikona technicznego death metalu i można bez zbędnych ogródek stwierdzić, że wszystko jest tu perfekcyjne i chodzi jak od linijki. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Wokale Lorda Worma jak na tamten czas były unikalne. Posługiwał się on głębokim growlem oraz przeraźliwymi krzykami, w których przedstawiał wizje zawarte w tekstach, tak jak bunt przeciwko wierze czy monologi seryjnych psychopatycznych morderców, co nadawało albumowi jeszcze bardziej złowrogi charakter. Kolejnym ważnym elementem jest perkusja Flo. Używał on niezwykle szybkich technik, breakdownów i blastów na najwyższym poziomie deathowego szaleństwa. Nie zapominajmy również o basie Erika, który jest dobrze wyeksponowany i warczy sobie błyskotliwie, wspomagając perkusję. Ale krążek to nie tylko blast bity, szybkość i ich wariacje. To różnorodność grów, wiele zmian temp, technika oraz precyzja. To nieomal kliniczne, perfekcyjne wykonanie przy zachowaniu wrażenia, że to nadal gra człowieka, nie maszyna. Dające poczucie, że utwory mimo swojej wściekłości płyną sobie z głośników i świetnie się ich słucha. Jest intensywnie, niepokojąco, jednocześnie krew w żyłach zaczyna wrzeć. To potężny krążek, który swoim szaleństwem niszczy mózg. Jesteś rozjeżdżany na kawałki każdą z 32 minut jego trwania. Struktury utworów są nieliniowe, skaczą między różnymi częściami, co tworzy muzykę niezwykle rozbudowaną i oryginalną. Produkcja niszczy swą klarownością, dająca każdemu instrumentowi wiele przestrzeni, balansując na krawędzi obłędu i szaleństwa oraz fascynacji precyzją, wynosząc album do miana festiwalu riffowania oraz medytacji nad śmiercią. Non So Vile to arcydzieło destrukcji i zniszczenia, które każdy fan ekstremalnego grania powinien przesłuchać przynajmniej raz, a najlepiej kilka razy, by wyrobić sobie na jego temat zdanie, najlepiej pozytywne. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tych nikczemnych hymnów. Album rozpoczyna kawałek Crown of Thorns, który jest naładowany mistycznym bluźnierstwem. Tekst całkowicie odrzuca wartości chrześcijańskie. To manifest nienawiści do systemów religijnych, które to mają zająć siły piekielne. Kawałek rozrywa czachę swoim szaleństwem i brutalnością do tego stopnia, że aż ciary idą po plecach. Połamane nieziemskie riffy, masywny bas, obłędna perkusja i nieziemski growl to przepis na ekstremalne ekstremum, którym ten kawałek jest.
Voice of the Fathers to masywny wyziew ze zmieniającymi się tempami w nieoczywistych miejscach, gruwującymi i sprzęgającymi gitarami. Rozpoczyna się kapitalnym basem, który przechodzi w ciężkie riffowanie. Jest obłędnie do granic możliwości, a głęboki growl jeszcze bardziej dociąża utwór. Numer jest napisany w formie monologu, gdzie seryjny morderca tłumaczy się ze swoich działań oraz je usprawiedliwia. Phobophile to hicior Cryptopsy rozpoczynający się eterycznym fortepianem, który zostaje zastąpiony zagrywką basową. Potem wpadamy w obłęd szaleńczego, psychopatycznego riffowania. Istne szaleństwo przejść, przyspieszeń oraz zatrzymań. W środku chwila ciężkiego wyciszenia. Zaś Lord Worm przedstawia monolog psychopaty, który celebruje śmierć i zniszczenie. Album zamyka polirytmiczny orgazmik Disembowelment, który opisuje upiorny kult, który odrzuca Boga, zaś znajduje wybawienie w rytualnej przemocy. Jest ciężko, gruwowo, ale również szaleńczo. Riffy tańczą w opętaniu do granic wytrzymałości. No i oczywiście ten bas, który cię wypatroszy, pozostawiając martwe truchło na pastwę robactwa. Zapraszam Was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Cryptopsy, który odbył się w warszawskiej Proximie w lutym 2026 roku, gdzie zaprezentowali cały album Non So Vile. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Na coverze widzimy klasyczny obraz Herodiady z obciętą głową Jana Chrzciciela autorstwa włoskiej barokowej malarki Elisabety Sirani. Z oczu Herodiady bije duma z osiągniętego celu, jaki sobie założyła. Myślę, że ten sam cel chłopaki osiągnęli, tworząc tak ponadczasowy album. Po prawej na górze logo zespołu, na dole tytuł albumu. Wkładka jest monochromatyczna, na pierwszych dwóch rozkładówkach na czarnym tle wydrukowano teksty. Na kolejnej rozkładówce umieszczono foty Lorda Worma i Johna Levaziera. Kolejne dwie rozkładówki to teksty, a dalej foty Flo Mouniera i Erika Langloisa. Na ostatniej wewnętrznej rozkładówce wydrukowano białego skrzydlatego diabła, a obok informacje, kto wyprodukował album, muzyków sesyjnych, fotografa oraz info, że intro pochodzi z Egzorcysty 3 Legion, a outro z Evil Dead 3 Arm of Darkness. Na stronie zamykającej wkładkę widzimy ten sam symbol diablika co we wkładce. Na krążku CD umieszczono fotę zespołu z koncertu, logo zespołu, tytuł albumu oraz logo wydawcy, w tym przypadku Season of Mist. Na stronie zamykającej pudełko na tle obciętej głowy Jana Chrzciciela umieszczono logotyp zespołu, tytuł albumu oraz gotycką czcionką tytuły utworów. Na dole logo wydawcy oraz adres. Cryptopsy mają swój niepodrabialny styl. To dzikość w czystej postaci, gdzie sekcja rytmiczna przeczy wszelkiej logice. Tę muzę odkrywa się warstwa po warstwie, aż wreszcie zrozumiesz, o co w niej chodzi. To album ponadczasowy, niezbędny i definitywny. Skonstruowany tak, aby przytłoczyć cię w każdym wymiarze. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!